Jezus, ale zmarzłem. Jutro się muszę jednak cieplej ubrać, ale pokażę Wam jedną rzecz. Otóż dzisiaj po Wiedniu, szukając Roberta i Gienka, zrobiłem 27 000 kroków. I to nie jest wcale mój najlepszy wynik, ponieważ kiedyś po Warszawie właśnie w pogoni za materiałami zrobiłem 31 000 kroków, ale jutro też jest dzień. Cześć Gienek. Cześć Jacek. Cześć Robert. Cześć Jacek. Gienek, powiedz, gdzie my jesteśmy w tej chwili? W tej chwili jesteśmy na Friedensblicke. W jakim mieście, w jakim państwie? W Wiedniu jesteśmy. Jesteśmy w Wiedniu. Tak mi się wydaje, bo tu właśnie przyjechałem do Wiednia. A to dokładnie co to jest ten budynek? To jest U-Bahn. Metro. Tak. I spotkałem Was tutaj w tym kąciku. Co Ty, Robert, tutaj robisz? Znaczy się, miałem tutaj wszystko. Naprawdę miałem i auto, i miałem kobietę. Nie zgubiło tylko jedno. Niech zgadnę. Nie narkotyki, na pewno nie. Alkohol? Tak. Tylko alkohol mnie to zgubiło. Doprowadziło mnie to, szczerze Ci powiem, przewóz do ruiny. Do ruiny, totalnej ruiny. Szpitale i tak dalej, i tak dalej. O, zobacz, Jacek, możesz wierzyć, nie wierzyć. To dopiero wyszłem ze szpitala. Przez co? Przez jedną głupotę, moją głupotę. Ja mam już 50 lat, to już nie jest mało. A wyczyniam takie bzdury, że się w głowie nie mieści. No jak masz 50 lat, to jeszcze szmat życia przed Tobą. Jakie to głupoty wyczyniasz? Przede wszystkim jedne, nie, ja nikogo nie okradam, żebram i piję. To co użebram, to od razu lecę do Bili i kupię czy butelkę wódki, czy wino, no i oczywiście coś do jedzenia czasami. Robert, a co się stało z Twoją rodziną? Rodzinę ja straciłem przez jedną rzecz. Moja ex-żona przede mną na kolanach klękała. Ja Cię tak bardzo kocham. Ja bardzo dobrze w Polsce zarabiałem. Z zawodu jestem piekarzem. Ale chodzi tylko o jedno. Mówi, Boże, kochanie, przestań pić. Chodź, ja kupię pół litra wódki, wypijemy we dwoje w domu. Nie szpędzaj się po ulicy. Nie docierało do mnie to do tego momentu, jak ujrzałem na stole papiery rozwodowe. Gienek, a opowiesz o sobie kilka słów? Co się z Tobą dzieje? Co się ze mną dzieje? Moja szwagierka stale mówiła tylko rozwiedź się z nim, rozwiedź się. Żyłem z kobietą 13 lat. No i niestety. A ona posłuchała. No i rozwód. I jeszcze przyjechali na moją sprawę rozwodową. Przyjechał szwagier, przyjechała mamusia i szwagierka. Ja tak patrzę, będzie niedobrze. Ale pani sędzina pyta się, kim wy jesteście? No śmiankomie. Ja mówię, chyba Jehowy. I zeznawali przeciwko Tobie? Nic nie zeznawali, bo ich wyrzuciła ze sali sądowej. Czy powód był ten sam, że małżeństwo się rozpadło jak u Roberta? Alkohol? Mniej więcej. Po części. Robert, a mieliście dzieci? Ja mam 2 synów. I co się z nimi dzieje? Krzysiu młodszy był tutaj, ja miałem mieszkanie tutaj, bo miałem mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Był tutaj, powiedział, tato, ja tego języka ja nie będę się uczył, ja wracam do Polski. Jacek jest tutaj, starszy. Pracuje jako kucharz w renomowanej restauracji greckiej w pierwszym bez cyrku. Powiedział, tato, ja mówię, słucham Jasuś,
masz tutaj 50 euro, ale dopóki ty nie przestaniesz pić, ja nie będę miał z tobą kontaktu. I jak mnie serce zabolało, człowieku. To może warto by było rzucić alkohol w takim razie. Tak, ja cię doskonale rozumiem, ale jak to zrobić? Na odwyk byłem. To nic nie dało. Gienek, a twoje dzieci? Miałeś dzieci z żoną? Ja miałem 3 żony. Okej. To ile w sumie dzieci? Pierwszą żoną miałem 1 dziecko. To już mam wnuka od niego. Z drugą żoną nie miałem nic. Z trzecią żoną 2 dzieci. Czyli w sumie 3. Tak, A masz z nimi kontakt? tak, oczywiście. Z żonami czy z dziećmi? Z dziećmi, nie z żonami. Jak to się stało, że znalazłeś się w Wiedniu i że mieszkasz na ulicy? Ja w Wiedniu jestem od 90 roku. Jak ja pieniążki zarabiałem. To bo 30 lat już prawie. Tak. Pracowałem jeszcze w Monachium i München. No to wtedy było dobrze, bo ja miałem zaszywkę. I nie piłeś alkoholu dzięki temu. Absolutnie. Pieniążka przywiozłem. Było super. No ale to każda kobieta patrzy tylko na pieniążka. Ale wiesz co, przyzwyczaiłem się, Jacek, do tego życia. Naprawdę. Robert, ty płaczesz. Dlaczego ty płaczesz? To nie ja płaczę, to moje serducho płacze. A dlatego płaczę, bo powiem ci szczerze, że ja już mam tego dość. Ulica, nie wiadomo gdzie spać. Jak wykombinować, żeby było na kawałek chleba, czy tam na tą butelkę wódki. I cały czas trzeba myśleć. I teraz tak, zjemy zupkę tutaj zaraz i co dalej? A co z tą zupką? Kto to przywozi, to jedzenie? Caritas. To codziennie? Macie tutaj wikt? Tak. Codziennie o godzinie za 15:20. Gienek, opowiedz mi, jak to się stało, że ostatecznie znalazłeś się na ulicy? Jak długo mieszkasz na ulicy i w ogóle jak się mieszka na ulicy tutaj w Wiedniu? Bardzo dobrze. Dlaczego ja nie chcę iść do Hajmu? Byłem na Hajmie. Ja też. Nie chcę. Dlatego, że tam są ludzie po prostu, jak ci to mogę powiedzieć, nie wiem czy zrozumiesz, Spróbujmy. paciate. A co ci to Rozumiesz? przeszkadza? Rozumiem, ale co ci to przeszkadza? Nie. Wolisz ulicę? Pójdziesz się wykąpać, przykładowo, pójdziesz się wykąpać, zostawisz na stoliku telefon. Przyjdziesz z kąpieli, telefonu już nie ma. Ale na ulicy może was spotkać to samo, no. Wtedy, kiedy śpicie, też możecie być okradzeni. Nie. Na ulicy jest po prostu, jak ci to powiedzieć, jedność. Tak. Jeden drugiego pilnuje, jeden drugiego szanuje, nikt nikogo nie zostawia. Jeżeli ja idę, jesteśmy na ulicy przykładowo, jest noc. Ja mówię, Gieniu, ja idę do toalety. Okej, ja już nie śpię. Jeden drugiego pilnuje. A jak długo mieszkacie razem? Czy jesteście razem? Ile lat spędziliście ze sobą? No, sporo. 7 lat. Na biedę, 7 lat na biedę. I cały czas razem. I on mnie pilnuje, ja jego pilnuję. I jak śpimy gdziekolwiek, na ulicy, na trawniku, ja, Gieniu, on zaraz na mnie krzyczy, co chcesz? I ja mówię, śpisz? Śpię. Sprawdzam, czy żyję, bo już miałem tutaj paru kolegów, którzy położyli się spać i już nie wstali.
Gienek, odpowiedziałeś na jedno moje pytanie, jak się żyje na ulicy, powiedziałeś, że dobrze, ale nie wiem ciągle, jak długo jesteś na ulicy i dlaczego tutaj się znalazłeś. Jestem na ulicy 7 lat, bo nie chcę iść do hajmu. A dlaczego znalazłeś się na ulicy? To jest mój wybór. To się stało po tych rozwodach. Tak. Ja lubię ulicę. Jestem przede wszystkim, ja jestem samotnikiem. No, nie zupełnie. Masz towarzysza, masz kompana. Dobrze, ale ja nie potrzebuję żadnej kobiety, bo ja już tutaj miałem propozycję. Przepraszam cię, ale ja mówię bardzo dobrze po niemiecku. I jedna Austriaczka mi proponowała, żebyśmy byli razem. O no, 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 no. A jaki jest powód, że jesteś na ulicy? Taki jest powód, że nienawidzę kobiet, bo miałem 3 żony w Polsce. Koniec. To nie lepiej było mieszkać samemu w jakimś małym mieszkanku? Może i by było lepiej. Ale ja nie chcę. Nie by nie poznał. Jak spędzacie dzień? Dzień spędzamy spokojnie. Nie, ale nie, mów szczerze, Gieniu, mów szczerze. Wiesz, powiem ci, Jacek, jak spędzamy dzień. Wstaniemy rano, coś, pójdziemy na śniadanie do Caritasu, zjemy albo nie zjemy i pod kasę przykładowo tutaj staniemy i żeby użebrać na alkohol. Tak spędzamy dzień. I każdy z was zbiera na alkohol, czy jeden tylko to robi? Nie, o, Wszyscy. Spóła to spóła. Wszyscy razem. I Austriacy chętnie dają pieniądze? Nie zawsze, ale dają. Była Wigilia. To było w toalecie na Hitteldorfie. Ja ci opowiadałem. Nie. No, byliśmy tam dzisiaj. Spałem i sam. Zoli poszedł, Sara poszła, wszyscy gdzieś się porozbiegali. I tak siedzę, tak skulony. Przychodzi mężczyzna. Załatwił swoją sprawę fizjologiczną. Tak patrzy na mnie i powiedział, skąd ja jestem? Kto ja jestem? Ja mówię, jestem Polakiem. A dlaczego ty tutaj jesteś? W taki dzień, jest Wigilia, 24 grudnia. Ja mówię, no tak się złożyło. Aha. Ale patrzę, sięga tutaj do kieszeni z tyłu. Wyciągnął portfel, 50 euro położył mi, mówi, Schöne Weihnacht, wesołych świąt. To było parę dni temu, w tę Wigilię. Nie, w zeszłą, nie w tą, w zeszłą. A gdzie śpicie? Gdzie noc zastanie? Na ulicy. Ale kładziecie się tak po prostu na ziemi? Nie, czy- nie, 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 nie. Są kartony, Na przykład, to ja mówię od razu, mówię. jest na Schwedenplacu, jest ciepły nawiew. Tam jest cieplutko. I Tam będziecie się tam można dzisiaj położyć. szli? Tak, Proszę? Czy będziecie tam dzisiaj szli? Tak, Po zupce? tak. A zabierzecie mnie ze sobą? o proszę Dlaczego bardzo, nie? masz ochotę, to ci Super. masz na tyle czasu. Czemu nie? A co mam innego do roboty? Ja taką pracę tutaj straciłem przez jedną. Po pierwsze, przez swoją głupotę i przez alkohol. Zarabiałem po 3000 euro miesięcznie. Ale co, jak wódka mną zaczęła rządzić, szef do mnie mówi, pracowałem w Tyrolu i szef do mnie mówi, Robert, nie jedź do Wiednia, po co jedziesz? Źle ci tutaj malutka wioseczka. I ja mówię, no szefie, jadę tylko znajomych odwiedzić. A on tak głową zaczął kiwać, oczywiście, no nie. Mówi, nie, ty już tu nie wrócisz. Miałem tam wszystkie swoje rzeczy,
laptopa miałem i tak dalej, i tak dalej. No było dobrze. I uciekłeś stamtąd po to, żeby Nie pić. uciekłem do Wiednia po to, żeby pić. Ale może podejdziemy. Bo już zupka przyjechała, tak? Przyjechała. Dobrze. To mogę wam towarzyszyć dzisiaj do wieczora, No tak? może. Nie ma problemu. Powiedz tylko jeszcze szybciutko, Gienek. O, pani zupę rozdaje. O, to niesamowite jest, bo ta pani przyniosła po prostu tę zupę. Zastanawiam się, gdzie jest to miejsce. No zaraz się dopytamy wszystkiego. Amorcie, mi avuto de cuccio. To ta pani przywozi wam zupę po prostu, tak? Caritas. Caritas. Das ist I unsere innym też. Freundin. Freundin, to tyle to rozumiem. Das ist unsere Freundin. Unsere Freundin to rozumiem. Is Hees oppassen. Hees. Ja, moment. Christopher Hees, gell? Hees. Hees. I pośleje mi. Robert, ale mówiłeś, że będzie też tutaj więcej bezdomnych. Ja myślałem, że to jest jakiś taki punkt, w którym wydają jedzenie. Tu, tylko przez ulicę trzeba przejść. Aha, Tam podjeżdża auto. A, rozumiem. Biały bus. Biały bus. taki biały bus. Tak. Panowie, Caritas jest napisane. rozumiem, to zróbmy tak, że wy sobie teraz zjecie tutaj zupkę, a ja tylko pójdę tam, sfilmuję troszeczkę i wrócę. I pójdziemy w to miejsce, gdzie wy śpicie. Okej. Pasuje? Nie ma problemu. Smacznego. Nawzajem. Smacznego. Dziękuję. I jak zupka? Za gorąca. Niemożliwe, jest tak zimno na dworze. Nie. Za gorąca i nie zjem. No to wystygnie zaraz chyba, nie? Bardzo dobrze. Gienek, jak daleko wy mieszkacie stąd? Gdzie jest tak to miejsce? 3 przystanki stąd. Pojedziemy. A dlaczego nie? Jeżeli masz ochotę z nami, Ja ochotę mam, tylko biletu nie mam. Nie potrzebujesz. Nie potrzebuję. A Może, kiedy- może kupię jednak, tylko wiecie jak się Nie, nie, kupuje nie, bilet nie, tutaj? Nie. Lepiej nie kupuj. Dlaczego? A ile kara wynosi tutaj za jazdę bez biletu? 100, 105 euro. 105 euro. Nie, to ja kupuję bilet, panowie. Nie. Słuchaj, my jeździmy bez biletu już O, Władek parę lat. A ile razy byłeś złapany? ani raz. Serio? Psychia. Ja również. Wolę kupić bilet. Powiesz mi, jak to się kupuje? Nie, daj spokój, nie kupuj żadnego Chce sobie biletu. kupić chłopak bilet, to nie chce kupić. Umiesz samo obsługiwać? Nie, właśnie nie umiem. I cieszę się, że was spotkałem, bo nie umiem tego obsłużyć. Geniu, weź mu tam kup za 2,20. Bo tyle kosztuje. Wiem o tym. No ja mam 2,20, tylko żebyś pokazał mi, gdzie sobie nacisnąć. Chodź jednak, pokażesz mi. Kalemberg, tam nasz dowódca, wódz Jan III Sobieski z Kalembergu No wiem zaczął przecież. nokautować Turków. Wytępił ich, a oni teraz mają tutaj kebaby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to był Polak, nasz człowiek, Jan III Sobieski. Ale 100 lat po tej odsieczy oni nas rozebrali. Wraz z innymi mocarstwami. Polska Tak. przestała istnieć. I Takie to- podziękowanie było. Tak. Ale co, chcecie mnie tam zaprosić, panowie? Bo jeżeli masz ochotę, dlaczego? My mamy czas. Czym jest problem? Ale nie dzisiaj już. No nie, no dzień Dzisiaj jest ciemna noc. Dzień, najlepiej dzień. I jedziemy
zobaczyć, gdzie ludzie bezdomni mieszkają. Ja chcę zobaczyć, gdzie wy mieszkacie. No a, przecież my jesteśmy bezdomni. Robert, a zupka? Zupka. Ja już jestem Może zjedz szybciutko tę zupkę, to pojedziemy. Ja już nie będę. Ja nie będę jadł. Nie chcesz jedzenia już? Nie. A Ja co dzisiaj wziąłem ze jadłeś? sobą. Co dzisiaj jadłeś? Dzisiaj zjadłem, obiad zjadłem, A gdzie? moment, w Caritasie na... U nas się to nazywa na schodkach. W Caritasie na schodkach. Tak. W Wiedniu. Tak. Czy tutaj tylko Caritas dba o bezdomnych, czy są też inne organizacje? Tu Caritasów jest bardzo dużo. Tutaj, jeżeli ktoś chce, naprawdę, Jacek, ktoś Głodny jeżeli tu chce, nikt nie będzie. z głodu nie Tu umrzesz głodny nie tutaj. będzie. Papierosa to albo od kogoś poprosisz, albo podniesiesz z chodnika, nieważne. Alkohol też idzie załatwić, trzeba tylko chcieć. A dużo jest naszych, Kieniu ich zna doskonale. A mi się nie chce, mnie nogi bolą, mnie głowa boli, mnie się w głowie kręci. Ty wiesz to zjedz. Ja nie będę tego jadł, ja to tu wsadzę, kurwa, żeby nikt nie widział. Dawaj, ja to spróbuję, co to kurwa jest. No próbuj, dosyp sobie tego jak chcesz, tylko to jest ostre. Zobaczę. Próbuj, masz apetyt? Ja nie mogę sobie. Idzie? Idzie. Jak weź podejdzie. I ona tak podeszła do mnie i mówi, skąd pan jest? Ja mówię, ja jestem Polakiem. I ona od razu mówi, od razu do mnie, jej słowa. Aha, Jan Drite Sobieski. Ja mówię tak, głodny jesteś? Jedziemy na legalu. Okej. To znaczy ja jadę na legalu. Jedziesz na legalu. My już od lat na legalu jeździmy. Jedzie się na legalu, to święty spokój. Chociaż tutaj rzadko kanary wpadają. Chociaż jak oni widzą, jak ja wyglądam i tak dalej, czy w więzieniu, machną ręką, mówią, tylko na następnym przystanku proszę wysiąść. Rosałelendę. Tu jest więzienie, tutaj Tu Polacy jest siedzą. więzienie. Polacy Tu siedzą. Polaków zamykają. Ta stacja, tak? Tak. Rosałelendę. Tak się nazywa. A skąd to wiesz, byłeś tam? Tak. Uuu. Opowiedz. W tym roku byłem 9 razy. Ale to chyba krótko. No rok ma tylko 12 miesięcy. To jak mogłeś być 9 razy? 9 razy po 48 godzin. 42-48 godzin. A za co to? Za sztrafy. Co to znaczy? To znaczy za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Wow! To nie mandat? Wysiadamy teraz? Tak. A co tutaj macie w tej torbie? Ciekawe rzeczy. Tu mamy wszystko. Cały wasz dobytek? Tak. Tak, Jacek, tak. To jest cały nasz dobytek. W większości to jest Gienia dobytek. Robert, a ty byłeś w tym więzieniu też? Proszę? Czy ty byłeś też w tym więzieniu? Nie w tym, ja byłem w innym, ale tutaj, we Wiedniu. Wysiadaj, to potem mi opowiesz. Wielu to więzienie bardzo ciężkie więzienie, naprawdę, ponure bardzo. A za co- Nazywa się Landesgericht. A za co ty siedziałeś? Proszę? Za złodziejstwa. To ty za alkohol. Ja za alkohol, ale Rosałelendę to jest przedszkole. Landes jest ciężkim więzieniem. Co to znaczy ciężkie więzienie?
jest Ponure. Ponure. Dostajesz na cały Boży dzień ćwiartkę chleba. I musisz tak tym dysponować, żeby ci od rana do wieczora, do kolacji wystarczyło. Ćwiartkę chleba. Ile razy tam byłeś? Raz, ale długo. Jak długo? 3 lata. To co ukradłeś? Proszę? Co ukradłeś? Oj, oni mnie nie zamykali. Aż się tak nawarstwiało. Aż w końcu mnie policja zebrała. Sędzina mówi, o nie, tak to nie będzie, panie Robercie. Wyrok. Ja miałem walizkę też i tak chodziłem z tą walizką, taką dużą walizkę. Chodziłem, tam miałem ciuchy, no, osobiste rzeczy, majtki, skarpetki. Mówię, nie, to tak nie będzie. Wyrzuciłem to w śmieci. Ja muszę mieć wolne dłonie. Tutaj jest tyle takich instytucji, że przykładowo idziesz o godzinie 8 rano, wykąpiesz się, weźmiesz sobie ciuchy i to nie byle jakie ciuchy, dadzą zjeść, no pieniążków nie dadzą, to normalne. Żadna instytucja państwowa nie da ci pieniędzy. My śpimy z tamtej strony, a tutaj zawsze przychodzimy, to zawsze dobrzy ludzie dadzą nas jeść. Czy kiełbaskę pieczoną, czy pizzę, czy to tutaj zawsze przychodzimy. Czy musisz poprosić o jedzenie, czy wystarczy, że ciebie zobaczą? Różnie bywa. Czasami trzeba poprosić, a czasami ktoś na mnie spojrzy i mówi tylko, poczekaj chwilkę. Czy pizzę kupić, czy kawałek kiełbasy z musztardą i z chlebkiem, czy z bułką. Robert, a pokazałeś tam to miejsce, że tam śpicie. Znaczy gdzie? Bo ja tutaj nie widzę miejsca, gdzie... W tą stronę, zaraz tam pójdziemy. Gienek? Jesteś głodny? Tutaj jest jedzenie. No. Ja mam jedzenie przy sobie. Kebaby i Kupić wam coś? kiełbaski pieczone. Ja zapytam tylko, czy są tu cygary. Haben Sie wieder Zigarette? Aber wo kann Möglichkeit hin? Wo? Gienek, on powiedział, że tutaj gdzieś jaka maszyna jest, która sprzedaje papierosy. Jest tu. Gienek, ale to ten sam problem, który był z biletem. Umiesz to obsłużyć? Pewnie. Proszę bardzo. Rządź Masz się. bankomat kartę? Mam. Oczywiście. Czekaj, popatrz. To co, chcesz banknot, czy... Nie banknot, możesz kartą zapłacić. Gienek, ale to jest ostatnia próba, bo mi 2 razy skasowało kartę, a papierosów nie wydało. Tutaj żeśmy przeżyli. Ja, Gieniu, paru kolegów, których już nie ma między nami. Bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo żeśmy tutaj przeszli. I żebrając. Człowiek potrafi się do tego upokorzyć, że wiesz, jak pierwszy raz mi głupio było, ja się wstydziłem przekroczyć chodnik, żeby wejść na ulicę i poprosić o parę groszy. Wstydziłem się. Teraz już nie mam żadnego wstydu. Jestem normalnie wypruty z tego wszystkiego. Idę, podchodzę i mówię, czy to będzie kobieta w ciąży z małym dzieckiem. Idę, podchodzę i mówię, ja jestem bezdomny. Poproszę o parę groszy. Nie mam już żadnego wstydu.
Gienek, przed chwilką mówiłeś, że nie jesteś głodny, a teraz podszedłeś do Austriaków i poprosiłeś o jedzenie. Tak. Nie prosiłem. Oni sami. Dali mi sami. I co to tak jest? Smaczne chyba. Nudle. To się nazywa nudel. Jeżeli masz ochotę, nie brzydzisz się, nie wstydzisz się, spróbuj. Wiesz co, ja po prostu jestem najedzony. Robert, a ta Tankstelle to daleko stąd? Nie. Tutaj trzeba przejść tylko przez ulicę. I już jest, no, po naszemu CPN. A wy daleko z tego miejsca śpicie? Nie, my tylko przez ulicę. Tutaj mamy kebab, chociaż ja za tureckim jedzeniem nie przepadam, w Wiedniu również. A tutaj kawałeczek dalej jest Billa, bardzo porządny sklep, spożywczy, po naszemu mówiąc. No i zaraz zobaczysz, gdzie śpimy. Robert, ty patrz na moje plecy, żebym nie przywalił słup Nie bój jakiś. się, idziesz naprawdę, nie bój się, ja mam wzrok jeszcze w miarę dobry. Gienek, co ty znalazłeś? Jesteś teraz gość. Znalazłem jednego cygara złamanego. Przecież idziemy kupić papierosy. Dobrze, nie ma problemu. Od przybytku głowa nie boli. No, proszę odpalić i ja poczekam pod nawiewem, a wy pójdziecie, ile to tylko przez ulicę, to tu już jest CPR po naszemu, po polsku. Nie zgubimy się? Nie, już jak Gienek jest, to się nie zgubimy. Chociaż nieraz jak tak bardzo mocno dużo popijemy, Poczekaj, to się pogubimy, boś ale ty powiedział CPN. no tak szczera. No to dobrze. No. Powiedz mi, co to znaczy CPN po polsku. No tam paliwo można kupić. Centrala Nie. paliw napędowych, zgaduję. No, Centrala paliw naftowych. A może i naftowych. no. Nawczas się znalazł. No to może ty masz układy z Al-Kaidą. Robert, my się nie rozdzielajmy, pójdźmy razem po te faje, a potem razem pójdziemy pod ten nawiew, bo ja się nie chcę zgubić. Tu jest nawiew, już Chodź. tutaj. Nie widzę żadnego nawiewu. Tu jest nasza, no tutaj śpimy, pod tym nawiewem. Tutaj na chodniku po prostu się układacie? Tak. Tu jest ciepłe powietrze. Tu jest ciepłe powietrze? No dzisiaj troszeczkę jest chłodnawe, ale... Nic nie leci. Macie jakąś alternatywę? Mamy. Bo tutaj nic nie leci dzisiaj. Zimne. A na czym śpicie tutaj? Jak na czym? Albo na asfalcie, albo na kartonie. Po prostu kładziesz się na asfalt tutaj? Tak. Nie mogę uwierzyć w to. No, Jezus Maria. Nie, tutaj nie ma, ja nie mam powodu, żeby kogoś oszukiwać. Nie, ale chodzi o coś Takie są innego. Chodzi realia. o zdrowie twoje, bo jak leżysz na betonie bezpośrednio w taką zimną noc, to przecież masz chore stawy. Chore stawy, ja już nawet, On już stawów nie ma. no, On nie ma już stawów. Dobra, idziemy na Tankstelle. Chociaż ja już naprawdę powiem szczerze, Gieniu może to potwierdzić. Ja śpię, ja nie czuję i normalnie sikam pod siebie. To jest Dajże, wszystko, Ale- przybliżę kartona. to jeszcze gorzej, przecież jeżeli tutaj zmoczysz się w nocy, no to ale rano idę do Caritasu, zmieniam bieliznę, zmieniam spodnie i od nowa polsko-ludowa. Tankstelle. Okej. Przekroczysz to? Tak kręcę cały czas. Ale tu, czy przejdzie? Tak. Jak mnie trzymasz za łokieć, to przejdę. Chodź. A ty, czy ty przejdziesz? No idziemy. Drodzy widzowie, już tłumaczę, co się dzieje. Otóż Gienek przez część drogi trzymał mnie za łokieć, bo ja nie wiedziałem, gdzie iść. I no, zdecydował, że pójdziemy na skróty, ale okazało się, że ma chore stawy i nie bardzo mógł przejść przez ten klon. Dlatego się rozdzieliliśmy, ale już wracamy do naszego timelapsa. Gienek, a tutaj nikt was pod tego nawiewu nie goni? Nie.
A policja przyjeżdża? Przyjeżdża I? i pilnują nas. Robert, a może przynajmniej jakieś kartony zorganizujemy, żebyście tak na ziemi nie leżeli. Tutaj trzeba. Chcesz zobaczyć? No jasne. Chcesz się to nagrać? Proszę bardzo. To mało chyba będzie, co? Tych kartonów? Proszę? Myślę, że mało tych kartonów będzie. Kto będzie spał? Chyba, że nie wiem. Robert, może ci przytrzymam te tektury, co? Proszę. Bardzo proszę. Weź i tę, no zawsze to coś więcej będzie. Co? Weź i tę, bo to zawsze coś więcej Tak. będzie. Kierowniczka tej Billy robi to celowo. Wyłącza nawiew na noc, bo wie, że my tutaj śpimy. Ludzie bezdomni. A jaki jest plan B w takiej sytuacji? Hitteldorf. Daleko to stąd? No kawałeczek drogi. U4 trzeba jechać. Jednak Nie proszę. ma nic ciekawego. Same brakło. Chodzi? Chodzi, zaczyna chodzić. Nic nie czuję. A może troszkę rzeczywiście? Tak, zobacz. Włączyli ten nawiew, rzeczywiście. On się dopiero nagrzewa. Dlaczego ty wobec mnie jesteś taki agresywny? Żeby się we mnie agresja nie włączyła. Robert, Słucham. zobacz, rzeczywiście wieje. Popatrz, jak położę tę Wieje, gazetę, to wieje, ją tak. zwieje, zobacz. I co, Robert, cieplejsze to powietrze jest teraz już? Ciepłe Idzie się. Ciepłe, ciepłe jest. Gienek, jaka decyzja? Zostajecie tutaj, czy gdzieś dalej jedziecie? Nie jedziemy nigdzie. Tutaj zostajecie? Tak. Dlatego, że na Hitteldorfie przyjdzie o 2 w nocy i mnie wygoni. Ale ty będziesz w takiej pozycji spał jak teraz, czy się położysz tutaj? Ja mogę na siedząco spać. Robert, a ty? No mówię. Mnie nie przeszkadza. Ja to jak się z nim, jak to się mówi, popsztykam, on siedzi tu, a ja idę na ten murek tutaj. Tu jak to żółt stoi. Robert, Słucham, głupie pytanie. nie ma głupich pytań. Potrzeby fizjologiczne. Gdzie tutaj załatwiacie? Tutaj jest taki malutki parczek. I w tym parczku. Papier toaletowy to się z Caritasu weźmie. No wysikać się to nie ma problemu. Idziemy po ten słupek tutaj, co reklamy tam kleją. I wysikać się to tam, a jeżeli już grubsza sprawa, jak to się mówi, to idziemy tam w krzaki i już. No co. Ja nie odpalę. Robert, a dlaczego ty nie siadasz? No ja mam problem z nogami, mi jest bardzo ciężko wstać. To ja na czworakach podchodzę tutaj, jak ten murek jest, przytrzymuję się tego murka i tak pomału jakoś się podnoszę. Ja mam problem z nogami i to bardzo. Ale nie będziesz przecież stał całą noc. O, mało to nocy ja już stałem. A ile przechodziłem? Jeżeli zadzwoniłem od Czerwonych Kapturków, to jest taka instytucja, Czerwone Kapturki, pomagają ludziom bezdomnym. No to jest Kreuz. Tak. I tam Polka pracuje, no nie jedna, ale ja ją bardzo lubię. Ja na nią mówię Ruda, bo ma rude włosy. Renata. Renata. Tak, na imię ma Renata. I mówi Robert. Ja mówię, słucham Reniu, co ty wyprawiasz?
czego ty się nie weźmiesz za siebie? Ja mówię, Reniu, ja odpowiem prosto. Ja już nie mam po co i dla kogo żyć. On mnie trzyma przy życiu, ten człowiek. Gienek, to nie jest żaden żart. Nie. Wy tutaj będziecie spali? Tak. A przykryjecie się czymś? A niby po co? A masz kalesony? Wszystko nam, Ja mam 3 pary spodni na sobie. wszystko nam pokradli. To, co z Caritasów pobierzemy, śpiwory i tak dalej, zawsze jakaś menda się znajdzie, coś zabierze. Ale komu? Jeżeli chcesz zabierać, to zabieraj bogaczom, ale nie człowiekowi, który żyje na ulicy. Ale rzeczywiście czuć ten nawiew tutaj. Czuć, że powietrze jest cieplejsze. Jest. My to znamy. Nie od dziś. Robert, Słucham, Gienek, spotykamy się jutro o godzinie 9 tak. i odwiedzimy Przyjedziesz tu. jutro to słynne wzgórze, z Tak, którego tak. Sobieski ocalił Europę. Tak. Robert, co Słucham. wam teraz powiedzieć? Dobranoc? Gienek, co wam powiedzieć? Dobranoc? Lepiej dobry wieczór. Albo dobry wieczór. Dobry wieczór. Lepiej przyjdź i powiedz dzień dobry. O, Jutro o 9, Okej. a to z całą pewnością. To z całą pewnością. Ale słuchaj, o 9 to my będziemy naprzeciwko, bo tutaj o 8 bile otwierają. A to może ja będę o 8 w takim razie tutaj. Tu będziemy na murku. tu na tym murku będziemy. O 9. Powiem Okej. szczerze, ja nie spałem poprzednią noc, bo... Tu jak to żółte, ja nie wiem do czego to służy. Dobrze, w Nie tym wiem, miejscu o co godzinie tam 9. Naprzeciwko bili. Tu, Siedzimy. na tym mureczku. O godzinie 9. Dobranoc, Robert. Dobranoc. Dobranoc, Gienek. Dobranoc. Drodzy widzowie, odtajałem troszeczkę, ale również ochłonąłem. No niesamowita historia. Robert i Gienek, a właściwie Gienek i Robert, dwóch przyjaciół, zupełnie jak Don Quixote i Sancho Panza, tyle że w tym przypadku nie widać elementów komedii czy nawet groteski. Jest po prostu tragedia, dramat dwóch ludzi. Uderza mnie ich uprzejmość, ich chęć pomocy mi, ich bezinteresowność. Tak, zaprosili mnie na to wzgórze Kahlenberg i oczywiście to zaproszenie przyjmę. Pojedziemy tam jutro. Uderza ten kontrast, prawda? Ten widok za moimi plecami w porównaniu z tym, co widzieliśmy przed chwilką. Wydaje mi się, że to jest kwestia naszych wyborów życiowych, dlatego że taki pokój kupiony na Booking.com z odpowiednim wyprzedzeniem wcale nie jest droższy niż to, co oni wydają na alkohol. Ciągle zastanawiam się, jak tym ludziom można by było pomóc. I im dłużej siedzę w tym temacie, to coraz bardziej przychylałbym się do takiego rozwiązania, gdzie budowalibyśmy właśnie jakieś wioski dla nich. Ja rozumiem, to kojarzyłoby się z gettami, ale to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie, żeby pozwolić im jednak żyć godnie. Wydaje mi się, że w Szwecji alkohol takim ludziom wydawany jest jak lekarstwo. I nie wiem, czy nie byłoby to lepsze rozwiązanie, żeby nagiąć pewne zasady moralne, żeby jednak w jakiś sposób pomóc tym ludziom. Oni są uzależnieni od alkoholu, oni są chorzy na alkoholizm i chyba też na bezdomność. Pamiętacie, jeden z bohaterów z Krakowa powiedział, że bezdomność jest również chorobą. I w takiej sytuacji każde rozwiązanie, które pozwoliłoby im żyć godniej, byłoby po prostu lepsze. A nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Ciekaw jestem, co Gienek i Robert pokażą nam. 3 święte słowa, które mnie dziadkowie i rodzice uczyli. Proszę, przepraszam, dziękuję. Ja również dziękuję.